Dzień dobry Państwu, Jacek Podgórski, Lot nad Kaczym Gniazdem, 28 maja dzisiaj. No i mamy taką sytuację, że wczoraj mieliśmy dzień diagnosty laboratoryjnego, no i to się sprawdziło, proszę Państwa, bo przecież pan Karol oddał mocz do analizy, no ale nie wiem, co dzisiaj pan Karol zrobi. Musimy obserwować, bo jest Światowy Dzień Hamburgera, ale też dzień bez prezerwatywy. Trudne dni przed panem Karolem, ostatnie dni. Nie trzymamy kciuków. Andrzej Rozenek, dzień dobry, witam cię Andrzeju serdecznie. Cześć Jacku, no ten dzień bez prezerwatywy mnie zaintrygował. To jakieś święto jednego z byłych papieży, czy co? Właśnie nie wiem, wiesz, ja próbowałem rozgryźć ten temat i to jest jakieś takie święto, jakieś takie chyba z przeszłości jeszcze, które się zachowało do dzisiaj i nie bardzo wiadomo, czemu ono ma służyć. Nie wiem, no, może przyrost naturalny, może o to chodzi, nie wiem. Nie wiem dlaczego dzisiaj, nie znalazłem wyjaśnienia, może Państwo znajdziecie, no to Państwo nam to jakoś tam podpowiecie, dlaczego tak się dzieje, no bo ja nie znalazłem. To, co jednak wczoraj było najważniejsze, proszę Państwa, to się wypowiedział wreszcie rzecznik służb specjalnych i agencji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan Jacek Dobrzyński, który na X-ie poinformował, że w toku poszerzonego postępowania sprawdzającego pana Nawrockiego w 2021 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zgromadziła materiały dotyczące i sposobu, i źródeł sfinansowania zakupu tego mieszkania od pana Jerzego. No i że dysponuje całością wiedzy, w tym między innymi na temat negatywnej rekomendacji funkcjonariusza analizującego akta postępowania. I ówczesny szef ABW, pan Wacławek, który dzisiaj doradcą prezydenta Dudy, podjął jednak mimo tego decyzję o wydaniu panu Karolowi poświadczenia bezpieczeństwa. Do sprawy odniósł się Donald Tusk i chyba popełnił mały błąd, bo poinformował na X-ie, że badający sprawę Nawrockiego gdański funkcjonariusz ABW w 2021 wydał negatywną opinię, ale pisowskie szefostwo agencji z nieznanych powodów jej nie uwzględniło. Odezwał się na to oczywiście pan Wacławek, który się właściwie, on nie neguje tego, co napisał pan Dobrzyński i o czym poinformował, a jedynie złapał się tego, że gdański funkcjonariusz, tak? I napisał, że po raz kolejny premier Tusk mija się z prawdą, bo w 2021 postępowanie sprawdzające prowadzone było przez Departament Ochrony Informacji Niejawnych w Warszawie, a nie przez delegaturę ABW w Gdańsku. I tego się złapał i tu mówi, że to jest dowód na to, że to jest jakieś tam kłamstwo. Natomiast pan Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb, powiedział, że no nie. Nawet jedno moje słowo nie podważa, żadnego słowa mojego nie podważył pan Wacławek w tym swoim oświadczeniu, bo to, co napisałem, jest prawdą i to podtrzymujemy, tak? Czyli takie jest oficjalne stanowisko. I Andrzeju, tu na koniec jeszcze jedna informacja, bo zespół pana Romana Giertycha, czyli zespół Koalicji Obywatelskiej do spraw rozliczania tych afer Prawa i Sprawiedliwości, poinformował, że w związku z powyższym składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z artykułu 231 polegającego na wydaniu przez ABW poświadczenia dostępu do informacji niejawnych dla osoby wywodzącej się ze świata przestępczego. To trochę nam jakby sytuację upraszcza i wyjaśnia, dlaczego to poświadczenie pan Nawrocki dostał, mimo tego, że prawdopodobnie agencja, tak jak przypuszczaliśmy, no, dysponowała wiedzą na temat wyczynów i dokonań pana Nawrockiego, chociażby w związku z tą kawalerką pana Jerzego. To tam coś wyjaśnia? No tak, chyba nam wyjaśnia i wszystkim jakby sprawa staje się powoli jasna, tylko że nie wiem, czy to ma jakikolwiek wpływ jeszcze na wynik wyborczy. Wiesz, tutaj nic nie jest jasne i oczywiste. Jedno jest pewne, że tacy ludzie jak Karol Nawrocki nie powinni mieć dostępu do informacji niejawnych. I ja bym tylko zwrócił uwagę na daty.
On był pierwszy raz badany przez służby, bo dostał pierwsze poświadczenie do tajne chyba, albo nawet do ściśle tajne w 2008 roku. 9 chyba. 9. Mhm. No wszystko jedno. A to, co opisuje ostatni artykuł Onetu autorstwa Andrzeja Stankiewicza, Jacka Harłukowicza, czyli udział Nawrockiego w procederze sutenerskim, to są lata 2006, 2008? Jakoś tak. Tak, to jest, tak, bo on to jeszcze na studiach, tak. Czyli krótko mówiąc na świeżutko. ABW miało ten temat świeżutko, czyli robiąc proste rozeznanie w środowisku sprawdzanego, powinni bez problemu wyjść na ten temat. Drugie sprawdzenie było chyba w 2014 roku, jeśli dobrze pamiętam. To jest 2 lata po słynnej wizycie u notariusza, a raczej z notariuszem w więzieniu, tak? Czy w areszcie, gdzie Nawrocki poświadczył nieprawdę. Bo w tym akcie notarialnym jest napisane, że zapłacił panu Jerzemu 120 000, a już wiemy, bo sam się do tego przyznał, że nie zapłacił. Czyli to 2 lata potem ABW musiało sprawdzać, no bo sprawdza rutynowo tego typu rzeczy. Znowu niczego nie ustalili. Wiesz, to jest cała ta sprawa, poza tym, że mamy wybory prezydenckie, że mamy ważny wybór przed sobą, że wybieramy osobę na najważniejszy urząd państwa i że chcemy wiedzieć, kto to jest i wychodzi na to, że to jest bardzo szemrana postać, to cała ta sprawa ma drugi wymiar, zupełnie inny. To jest jedno wielkie oskarżenie naszych służb. I to oskarżenie dotyczy tego, że nasze służby po prostu są mało skuteczne albo są bardzo sterowane przez polityków. Jedno albo drugie. I no już nie mówię o tych, wiesz, badaniach, które miały miejsce potem w 2022 roku, tak? No to już w ogóle wiadomo, że tam pisowski palec z tyłu kierował tymi funkcjonariuszami. Źle to wygląda z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa państwa i myślę, że po tych wyborach, jak już kurz opadnie, no to czas na jakąś naprawdę poważną reformę w służbach i w tym dziale udzielającym dostępu do informacji niejawnych. Właśnie, Jacek włączył nam tutaj przypominajkę. Bardzo Państwa prosimy o subskrypcję, o polajkowanie tego materiału, komentowanie oraz podawanie dalej. To wszystko bardzo nam pomaga rozwijać się i poszerzać zasięgi. Tak, i do tego jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za wszelkie formy wsparcia, bo zaobserwowaliśmy ruch na Patronite, to cenne niezwykle. Ja przypominam, że teraz będziemy co piątek puszczali aktualną listę naszych patronów w odcinku piątkowym. To będzie się odbywało. Dziękujemy, zachęcamy do odwiedzenia tych witryn, czyli patronite.pl/lot i buycoffee.to/lot i tam wspomaganie naszego szczytnego dzieła, chciałem powiedzieć, i naszej pracy na tyle, na ile Państwo oczywiście jesteście w stanie i możecie. Wczoraj, proszę Państwa, już wspominaliśmy na początku, stało się to, co się stało, czyli pan Karol postanowił jednak nie wiedzieć czemu, no właściwie wiedzieć czemu, wykonać badanie moczu. I tak to wygląda. Ja nie wiem, ale to ciekawe to jest. To jest takie moim zdaniem fajne bardzo zdjęcie i fajny wpis, bo napisał tak: Polacy chcą mieć pewność, że przyszły prezydent jest w pełni zdrowy. Dlatego zrobiłem test na obecność narkotyków. Wynik oczywiście negatywny. Teraz kolej na pana Rafała. Odwagi. Jak jest pan czysty, to nie ma się czego bać. Tak wygląda człowiek, który odbiera wyniki badania moczu i pełna radość. Ciekawe to jest takie, wydaje mi się, że to mogłoby do WordPress Photo startować to zdjęcie. Ale czytałeś, Jacku, że ujawnił Tak. jednocześnie swoje dane, które pozwalały zalogować się do systemu w ogóle, tak. I to jest po dobre. pierwsze, po drugie nie wiadomo, czyje to siusiu było, prawda, czy to pana Karola, czy też to, bo chodzą wersje, że jak oddał to badanie, to dzwonili z laboratorium i mówili mu, że jest w ciąży. A nie wiadomo, kto tam w tą próbkę, prawda, co tam było, jak to się odbyło, nie wiadomo czyje. Poza tym
z moczu, jak już stwierdzili specjaliści, co łatwo potem sprawdzić, bo wystarczy to sobie wygooglać, proszę Państwa, to, co tam jest na tym malunku namalowane, to 24-48 godzin. To tylko dowodzi tego, że pan Karol w ciągu ostatnich 48 godzin no, tam niczego, prawda, z tej listy nie przyjmował i niczego więcej, bo tak naprawdę najtrwalsze, jakby najbardziej takie precyzyjne badanie z tego, podobno Andrzeju, nie wiem, no tak wieść gminna niesie, jest z włosów, bo tam nawet można wykryć do 90 dni zażywanie różnych tam substancji narkotycznych, to wtedy to takie badanie się przeprowadza i robi, a nie badanie z moczu, no bo badanie z moczu, to nic nie mówi, no poza tym, że te 48 godzin to pan Karol wytrzymał, no i co? Wybory prezydenckie, a my jak tutaj analitycy od badań i od moczu się zachowujemy, no błagam cię. No tak, Kolejny tak się to chwyt w porobiło. kampanii. Tak to się niestety, proszę Taki Państwa, chwyt porobiło. jak kandydat, tak. No, ten poziom, tak, tego chwytu. No, mam nadzieję, że nikt w sztabie Rafała Trzaskowskiego tego nie potraktuje poważnie, no bo to trzeba wyśmiać. Nie. Przedstawiając właśnie te argumenty, że to dowodzi tylko tego, że przez dobę pan Karol niczego nie zarzucił. No, gratulujemy. Doba trzeźwości to też jest coś. Tak, to jest coś. Podobno tam krąży taka wersja w różnych mediach, że no jednak nerwowo jest w sztabie pana Nawrockiego i no szuka się jakichś takich rozwiązań, bo nie mówi się, jak to utwierdzi PiS o programie, tak? No to oni tam nie mają programu, jeszcze do tego sobie potem przejdziemy, co tam pan Karol wczoraj opowiadał. Ale to Nerwowo, wszystkie Jacku, jest w obydwu sztabach, dlatego że wszystkie znaki na ziemi i na niebie wskazują, że jednak mimo wszystko obydwaj kandydaci idą łeb w łeb i tam różnice są minimalne w zależności od tego, kto robi badania. tak. I nie wolno tutaj spoczywać na laurach i wydaje mi się, że jeżeli nie uzyskamy pełnej mobilizacji takiej z 2003 roku, to nic nie jest pewne. 23. Z 2023 roku. Nic nie jest pewne, naprawdę, więc tutaj trzeba się mocno sprężyć i wtedy mamy szansę wygrać. Trochę moim zdaniem efektem tej paniki było wystąpienie premiera Donalda Tuska w Polsacie. Nieprzemyślane. Ktoś źle przygotował pana premiera, dlatego że powoływanie się na tego Maziewskiego, No wiem. Tak, to już nie pamiętam nazwiska nawet. No taki ten To człowiek od MMA czy tam fightów, coś tam. Tak. to nie jest dobre, dlatego że Stankiewicz i Harłukowicz mają świadków i to nie są świadkowie z półświadka. Przepraszam, że dziwnie to brzmi, ale o to chodzi. To są ludzie całkowicie pozbawieni jakichkolwiek zarzutów, związków z przestępczością i tak dalej, czyli normalni ludzie nie uwikłani w żadne procesy, nie uwikłani w żadną działalność przestępczą, po prostu zwykli ludzie, którzy pamiętają. I to są bardzo ważni świadkowie. I skoro mamy tak ważnych świadków, to nie należy się powoływać po prostu na kogoś, kogo bardzo łatwo skompromitować. Mnóstwo historii różnych dziwnych krąży po internecie. I pan premier niepotrzebnie się powoływał na tego wielkiego Maza, czy jak on się tam nazywa. Znowu wielki, nie wiem czy zauważyłeś, wielki Bóg, wielki tam Maz, czy jakoś tak. Dlatego, że w ten sposób umniejsza tej historii. A ta robota, którą przeprowadzili dziennikarze Onetu, to jest koronkowe dziennikarstwo śledcze i dlatego oni tak chcieli w trybie wyborczym stanąć przed sądem i to udowodnić, bo mają pozbierane żelazne dowody. I żaden z tych dowodów to nie jest ten wielki Mas, tak? Dlatego uważam, że ktoś źle premiera przygotował. Ale to też, widzisz, jest dowód na to, i to taki dosyć czytelny dowód, że wszystkie te opowieści PiS-u o tym, że to wszystko jest zaaranżowane, że tutaj są w zmowie, że sztab Rafała jest w zmowie z dziennikarzami, to jest nieprawda, bo jakby tak było, to premier byłby dobrze przygotowany, wiedziałby, jakimi źródłami dowodowymi dysponuje Stankiewicz i nie opowiadałby takich rzeczy w Polsacie. No, krótko mówiąc, pan premier nie przysporzył tutaj Rafałowi Trzaskowskiemu pewnie
dodatkowych punktów, a być może osłabił trochę przekaz tego, co Onet zrobił. Ja bym aż tak daleko nie szedł, ale jeżeli to tam bardzo, bardzo jednak minimalnie, bo ta historia odbiła się jednak swoim echem. Słuchaj, pisowcy się uczepili tego, bo to jest No jedyne, co tak. im zostało, tak? Oni mają Ale to teraz... jest znajomy pisowców też. To Słuchaj, trzeba ale pamiętać, oni że on mają tam... linię obrony następującą. Po pierwsze, pokazują pozew. Pozwaliśmy ich. No tak, pozwaliście ich i pewnie za 17 No. lat będzie prawomocny wyrok w tej sprawie. Kogo to wtedy będzie obchodziło? Pozwaliście ich wyłącznie po to, w tym trybie, żeby pokazywać swoim wyborcom, że ich pozwaliście. Tak. No tylko to Prawdę myślę. mogliśmy poznać w trybie wyborczym i wtedy byśmy wiedzieli, jaka jest prawda. A tak to jest tylko zabieg na poczet ogłupiania wyborców własnego kandydata. No i drugie, czego się czepiają, to właśnie to, że ten wielki mas, czy jak on tam jest, niewiarygodny. No być może jest niewiarygodny, ale w ogóle nie ma to nic wspólnego z tym, co napisał Stankiewicz i Harłukowicz, bo oni się na niego nie powołują, tylko premier się powołał. Rozumiesz? I tutaj przemieszanie dwóch rzeczy powoduje, że oni mają taki przekaz, który być może do ich elektoratu trafia. No, mam nadzieję, że do naszego nie trafia. Nie, mi się wydaje, że do naszego nie, natomiast do ich to masz rację, oczywiście, tak, to jest, bo te przekazy są niestety, no ale to są do swoich elektoratów już i być może z jakimś tam założeniem, że trafią gdzieś do tych niezdecydowanych, tak, i że tutaj się uda ich przekonać, że proszę o wielka akcja i wielka manipulacja, albo że... No i jeszcze jest jeden argument, zapomniałem, no że to jest oparte o anonimowe źródła. No, kurczę, 30 ponad lat jestem dziennikarzem, w tym dziennikarzem śledczym. Jeżeli mamy źródła z wewnątrz jakiejś grupy, która jest grupą niebezpieczną, albo jeżeli mamy źródła, które dotykają spraw, które są niebezpieczne, a tu dotykamy przestępczości zorganizowanej, dotykamy ludzi zaangażowanych właśnie w te freak fighty, dotykamy ludzi zaangażowanych w handel kobietami, ale też w handel narkotykami i tak dalej. Proszę mi wierzyć, nie ma tak odważnych ludzi, którzy będą występowali pod własnym imieniem i nazwiskiem. I to jest normalne, że te źródła są anonimowe. W aferze Watergate też były anonimowe źródła, ale to, że one są anonimowe, to nie znaczy, że ich nie ma, bo one nie są anonimowe dla autorów tego tekstu i nie byłyby anonimowe dla sądu w trybie 408-godzinnym. Wtedy przed sądem one by zostały ujawnione. I tego właśnie się PiS boi. Dlatego, żeby się okazało, że to nie są żadni ludzie z półświadka, tylko realnie istniejący ludzie mający własne życie, własną karierę zawodową, ale pamiętający tamte czasy. Dosyć dużo mówił o tym Andrzej Stankiewicz w ostatnim odcinku Stanu Wyjątkowego i mówił właśnie, że bardzo czekał na ten proces, bo oni byli przygotowani, po prostu mieli całą listę ludzi, którzy chcieli wezwać, którzy by poświadczyli, że to, co napisał Onet, jest prawdą. Także to, że jest to anonimowe źródło, absolutnie niczego nie przekreśla. Tak się działa. Po prostu dziennikarstwo śledcze na tym polega, że chronimy źródło, bo nie chcemy, żeby tym ludziom coś się złego stało. Proszę Państwa, mówiliśmy o mobilizacji. PiS też próbuje mobilizować swój elektorat. Mówiliśmy o tym, że według tych badań i analiz, jakby w pierwszej turze właściwie on został już tak wysycony, nasycony, tak? Czyli że tam nie ma już dużego pola manewru, ten rezerwuar możliwości i zasobów się kończy. No ale PiS sięgnął do starej, dobrej, sprawdzonej metody, czyli jak nie wiadomo jak, no trzeba pieniędzmi przekupić. No, jak się posypie pieniędzmi, to może coś to da. I kierowane przez marszałków z PiS-u województwa ogłosiły konkursy dla gminy na największą frekwencję w niedzielnych wyborach. Cel jest szczytny niby, zmobilizowanie wyborców. To dotyczy Lubelszczyzny i dotyczy Podkarpacia. Do wydania tam po 1 000 000 złotych bodajże, zaraz do tego przejdziemy, ale w tych konkursach będą walczyły tylko wybrane gminy, nie wszystkie. Tutaj to dokładnie wycelowano, przeanalizowano, żeby te pieniądze trafiły tam, gdzie trafić powinny. Podobna akcja miała się odbyć w Małopolsce, ale tutaj chyba marszałek
małopolskiego województwa obawiał się troszkę krytyki, a poza tym, no jak dobrze usiedli i przeanalizowali, to okazałoby się, że ten konkurs przez przypadek mogłaby wygrać jakaś gmina rządzona przez Platformę albo PSL w Małopolsce i wtedy byłby problem, bo pieniądze nie trafiłyby tam, gdzie przecież trafić miały. Jak wiadomo, PiS zawsze te pieniądze publiczne rozdawał w taki sposób, żeby trafiały no, do swoich, no, rodzina na swoim, wstawanie z kolan, takie rzeczy, ale to do swoich, a nie tam do gmin, które oni traktowali jako gminy wrogie, czy im nieprzychylne. Marszałek województwa lubelskiego pan Stawiarski na akcję Aktywna Lubelska Wieść 2.0 z budżetu województwa 1 milion złotych. Gmina, w której frekwencja będzie najwyższa, dostanie 500 000 z tej kwoty. Łącznie będzie nagrodzonych 5 gmin, ale uwaga, do tej rywalizacji frekwencyjnej nie mogą stanąć wszystkie gminy, a jedynie tylko te, które nie mają więcej niż 20 000 mieszkańców, czyli generalnie gminy wiejskie, bo o to przecież chodzi. Posłanka koalicji pani Bożena Lisowska na X napisała, że marszałek województwa lubelskiego chce płacić za głosy w wyborach prezydenckich z budżetu województwa. Nazywa to konkursem profrekwencyjnym dla gmin, czyli tam, gdzie PiS ma największe poparcie. No tak to się odbywa, no i co nam zrobicie? Właśnie ogłosiliśmy taki konkurs i proszę bardzo, i tak będzie. To samo dotyczy województwa podkarpackiego, jest identyczna sytuacja. Pieniądze mają być generalnie przeznaczane dla te zwycięskie gminy, jak one już tam powygrywają, tak, w tych frekwencjach, na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu oświaty, infrastruktury sportowej, na rozbudowę, budowę, przebudowę, remont obiektów edukacyjnych lub sportowych i zakup wyposażenia. No nawet 500 000 złotych to na budowę, to ja nie wiem czego, jakiego obiektu edukacyjnego, no to się po prostu nie spina, no i nie zapina. Bibliotekę można doposażyć. A tak, no doposażenie, świetlicę. tak, jakieś Wiesz co, książki, Jacku, coś tam. Jestem daleki od krytykowania tego typu akcji, no bo działania profrekwencyjne zawsze są dobre, natomiast różne nasze żale są tutaj, że to dotyczy akurat tych gmin, w których PiS ma przewagę i wiemy, co się za tym kryje. Tak, rozumiemy, że tu chodzi o to, żeby poprzez tę większą frekwencję dosypać głosów Karolowi Nawrockiemu. Ja ci zadam inne pytanie. A dlaczego nasi kochani rządzący nie wpadli na taki sam pomysł i dlaczego nie robią tego samego w tych gminach, w których Karol Nawrocki nie wygrywa? Po co tu się oburzać? No jest dobry pomysł. Coś takiego, słuchaj, Kujawsko-Pomorskie. Profrekwencyjną. Nie wiem, czy wczoraj widziałeś, pokazywali mojego dawnego kolegę z redakcji, Michała Marszała i pana Lifeharder, to taki youtuber, którzy też prowadzą akcję profrekwencyjną i nagrali nawet taki filmik. I najpierw mówią długo o tym, że trzeba iść na wybory, że tutaj to jest bardzo ważne i że ufundowali nagrodę. I zaraz tą nagrodę pokażą i jest to wóz strażacki. Tylko w ich przypadku to jest taki mały wozik strażacki dla dzieci, taki metr wysokości, tak? Więc już jest jakaś reakcja, no ale gdzie jest reakcja rządzących? Dlaczego my nie mamy takiej kampanii profrekwencyjnej, nie wiem, w Warszawie na przykład? Która dzielnica? Albo w Trójmieście. Trójmiasto zdaje się bardzo tam niechętnie głosuje na Karola Nawrockiego, bo zdążyli go dobrze poznać. No dziwne, nie? Jakoś ja tutaj nie rozumiem czegoś. Wydaje mi się, że była taka próba w Kujawsko-Pomorskim, tylko że tam nie wiem, czym to się skończyło. Nie chcę tutaj Państwa prowadzić w błąd albo sprzedać jakiejś informacji niesprawdzonej, ale tam zdaje się miasta znowu w Kujawsko-Pomorskim miały startować, ale o jakieś zupełnie inne pieniądze, to nie 1 000 000 złotych. To jakieś tak czy inaczej, żeby Państwo mieli jasność, najwyższa frekwencja w ostatnich wyborach była w gminie Krynica Morska i brawo dla Krynicy. Tam mieszkańcy szczególnie są szczęśliwi, bo rów prezesa im podarowano za poprzedniej władzy.
Tak, zresztą Krynica to nie pierwszy raz, już jakaś taka tradycja się Wiesz, wytworzyła. podczas tej inwestycji kompletnie zlekceważono tę społeczność lokalną. Kompletnie, tak. W ogóle ich głos się nie liczył, chociaż tak naprawdę ten rów prezesa najbardziej ich dotyczy i najbardziej wpływa na ich życie codzienne. W związku z tym myślę, że ta aktywność wynika również z tego, że władza im mocno zaszła za skórę. Mówię o władzy poprzedniej oczywiście. Proszę Państwa, obiecaliśmy, że nie będziemy mówić o sondażach i się będziemy tego trzymać. Ja tylko powiem ogólnie, że Nie, nie, dzisiaj. nie, nie, nie. Mówiliśmy, że nie będziemy mówić o Tak, niewiarygodnych sondażach. tak jest, zgadzam się oczywiście, ale tak, no to ja tak zrobiłem, no znowu skrót myślowy, który prowadzi do dezinformacji. Tak to bywa. Em, Pokazują się różne sondaże, one mają jakąś tam tendencję generalnie, która to tendencja mówi nam, że na przykład no, tam tutaj punkt, 2 punkty przewagi ma Rafał Trzaskowski na tym etapie, ale zaraz tam w rubryce obok jest na przykład jeszcze nie wiem, jak będę głosował, 7%. No. W związku z powyższym to takie sondaże, wartości one zbyt duże nie mają i dlatego o nich mówić nie będziemy. Natomiast Onet pokusił się o jakieś tam, mają swoje źródła i to są źródła sprawdzone i tutaj nie ma co tam dyskutować, już nieraz to udowodnili. Poinformowali, że z wewnętrznych badań zamawianych przez sztab Rafała Trzaskowskiego okazuje się, że tendencja jest. To znaczy, że to się zmienia, że jest przewaga nad Karolem Nawrockim, ale że to jest taka bardzo minimalna przewaga, że taka górka nie za duża to jest. Jest to z górką, ale to taka tam na sankach to się może i zjedzie, ale już na nartach to nie bardzo. To taka, i że Dlatego jest jeszcze jeden apel do Państwa, szczególnie do tych, którzy biorą udział, czy będą brali udział w liczeniu głosów, czyli dla tych, którzy zasiadają w komisjach wyborczych, poświęcają swój cenny czas do tego, żeby liczyć. Bądźcie Państwo bardzo, bardzo czujni, bo w tych wyborach wyjątkowo pisowcy będą szczególnie chcieli wpłynąć na wynik wyborów w sposób nieuczciwy. Musicie mieć oczy dookoła głowy i spodziewać się wszystkich możliwych prowokacji, dlatego że oni doskonale sobie zdają sprawę, że tu każdy 1000 głosów się będzie liczył. Także bardzo Państwa proszę, żebyście ze wszystkich sił pilnowali tych wyborów, żeby nikt ich nie oszukał. I wracając do tego, co Onet informował, jeszcze w tamtym tygodniu no, te badania pokazywały, że to Nawrocki ma przewagę i ma większe szanse, ale sytuacja podobno po tym weekendzie, to tak jak intuicyjnie to wszyscy też czują, że tak powinno być, tak? No, ponowno się zmieniła, że jest ten 1-2 punkty procentowe przewagi podobno, że udało się obudzić elektorat Adriana Zandberga i tu są najciekawsze ruchy, no bo to trzeba pamiętać, że jednak Zandberg miał te 4,86, to jest tam prawie 1 milion wyborców, to nie jest kij dmuchał, a zdaje się, tak wszyscy mówią intuicyjnie, bo tam do końca jeszcze nic nie jest pobadane i zbadane, ale że jednak ta sprawa związana z tym Grand Hotelem i ta aktywność pana Nawrockiego, no ten elektorat Zandberga, który jest jednak taki no, progresywny, no, stosunkowo młodzi ludzie i sposób, w jaki pan Karol traktował kiedyś kobiety i jaki miał do nich stosunek, no troszeczkę jakby tak pobudziła ten elektorat, który nawet jeżeli nie miał ochoty iść, no to zdaje się, że teraz w związku z tymi informacjami postanowił się na tą drugą turę wyborów wybrać. I chyba to nie jest zła informacja, bo ten 1 milion, no tutaj każdy głos ma znaczenie, ale ten 1 milion ma znaczenie ogromne. Ja nie wiem, czym się skończyły zapisy za granicą, ale tam już szło w stronę 700 000. No to znowu byłaby informacja niezwykle wartościowa i bardzo dobra. No ale nie wiem, to wszyscy liczą i to wychodzi tak, jakby nie liczyli, to wychodzi, że jeden albo drugi wygrywa tak kilkadziesiąt tysięcy głosów, 100 000 głosów, co w skali wyborów w Polsce no naprawdę jest, to jest o włos. Póki co, a propos zagranicy, to udało się pisowcom uaktywnić jedną youtuberkę znaną. Nie wiem, czy widziałeś tę Tak, historię. widziałem. Tak.
Andrzej, opowiedz, Który bo to to... orzeł Matecki, tak? Zdaje Tak, się Matecki listę. znalazł prześladowaną, pracy nie ma dziewczyna. O, po prostu to jest orzeł ten Matecki. Naprawdę wyszedł i sam, on by jakby tam siedział, no to by przynajmniej książki czytał, może by się coś zrozumiał z tego, co go otacza. Wyszedł i zaczął mataczyć natychmiast, no i wykonał akcję. No to już powiedzmy Państwu, o co chodzi. Tak, Ta, opowiedz. ta youtuberka była wtedy w Hiszpanii, to było parę lat temu i skarżyła się, że pracy nie może znaleźć. No nagrała filmik o tym. Nie widać tego, że jest w Hiszpanii. Znaczy ktoś niezorientowany nie wie, skąd to jest i nie pada tam słowo Hiszpania. Ona mówi, że nie może pracy znaleźć. I Matecki to zamieścił i skomentował, no proszę, taka Polska Tuska czy coś takiego, tak, że tylko nie Trzaskowski. No i ta dziewczyna się wkurzyła, no bo po pierwsze jej sytuacja nie dotyczyła tego, jak jest w Polsce, tylko jak jest w Hiszpanii. Po drugie, nie życzy sobie, żeby być wykorzystywana przez sztab Nawrockiego, a po trzecie, no, to jest jawne oszustwo, tak? No i oczywiście, ponieważ ona ma naprawdę duże zasięgi, to moim zdaniem to jest przeciwskuteczne i wywołali burzę, która raczej nie pomaga im, tylko po raz kolejny udowadnia, że bardzo brzydko się chwytają, jak to tonący, tak? I to jeszcze wywołali burzę w tym środowisku, które no tiktokerów. Z natury rzeczy jest raczej z dala od polityki, tak? No, oni Tak, żyją tak. tym, że mają duże zasięgi na TikToku i chcieliby mieć spokój, no ale tutaj, że tak powiem. No i to może ich też zachęcić do, że tak Tak, powiem, tak. zwiększenia aktywności 1 czerwca, żeby przejść się na te wybory jednak. Bezmyślne działanie Mateckiego, ale okej, oby więcej takich. Z tego punktu widzenia dobrze, że Matecki ma dostęp do telefonu i może takie głupoty robić. Proszę Państwa, w Rzeszowie odbywa się kongres konserwatystów, czyli tak naprawdę, żeby to tam nie tłumaczyć, no jest po prostu kongres ugrupowań prorosyjskich i tyle. I to nie jest żadna tam szczególna tajemnica, bo tacy ludzie się tam zjeżdżają. I to jest zadziwiające wydarzenie, muszę powiedzieć, bo głosy, które się tam pojawiły, a o których za chwilę Państwu opowiemy, no to jest już taka, jedna jest bezprecedensowa ingerencja, moim zdaniem, w wybory w Polsce w wykonaniu między innymi administracji pana Trumpa albo przedstawiciela jego administracji. Ale zacznijmy od tego przegranego Rumuna, przepraszam za wyrażenie, tego Simiona, który przegrał wybory. Ten skrajnie prawicowy rumuński polityk, nazywany tam małym Trumpem czy kimś tam jeszcze. I on zaatakował polskie media w tym Rzeszowie. Powiedział, że trzeba oprzeć A się. czemu ty przepraszasz, że osobę rumuńską nazywasz Rumunem? Bo ja nie rozumiem. Nie, no tak jakoś mi się to Rumun to Rumun. skojarzyło. Tak, no wiesz co, tak ja na początku. Już nie brnij, dobra, bo Dobra. nieładnie tak. Po prostu Rumun to Rumun. No, osoba rumuńska, tak. jak wolisz. Osoba rumuńska, tak. Osoba rumuńska powiedziała, że trzeba się oprzeć fake newsom z mainstreamowych mediów takich jak TVN, ugarskich mediów takich jak Gazeta Wyborcza i fake newsowych takich jak Onet. No jest to dziwna sytuacja, w której przyjeżdża pan Rumun i atakuje polskie media, segreguje je i mówi, co tu trzeba by było zrobić. No dobrze, on Patrz, już jaki tam, oczytany. tak, jak Ale wiesz co, w dobie powszechnych translatorów tych internetowych, to tak, nie można wykluczyć, że osoba czyta rumuńska czyta Gazetę Wyborczą na przykład. po rumuńsku. No oczywiście, Może, no ileż to może roboty. być. Przetłumacz, klikasz i Googlem, już. tak, Co to prawda. prawda te tłumaczenie, i tu może osobie rumuńskiej trzeba by wytłumaczyć, że to tłumaczenie nie zawsze będzie takie precyzyjne, ale dobrze, że czyta. No. Tak, Patrz, inni kandydaci też mogliby wziąć przykład. tak. Oczywiście był pan Karol. I tam zanim wystąpiła ta osoba amerykańska, to wystąpiła osoba Karola. I osoba Karola powiedziała, że świat jest na geopolitycznym zakręcie. Potrzebujemy świadomości, że okręt euroatlantycki, połączone siły Unii Europejskiej i USA będą płynąć w tym samym kierunku. Piękna geopolityczna wizja. Głęboka, długo nad tym myślał. Europa potrzebuje głosu konserwatystów, by się obudzić z letargu.
W sytuacji, w której wypada na margines, Europa po błędach, które zrobiła w poprzednich latach, potrzebuje głosu konserwatystów. No, nie wiem, ale dobra. No i tutaj oczywiście powiedział, A ty, że przepraszam, bo ja chciałbym się tak, dopytać, bo ja tak. słaby jestem w konserwatyzm. Czy kuplerstwo albo pomoc w stręczycielstwie to się mieści w tym Wartości kanonie konserwatywne. wartości konserwatywnych? Mieści się, chyba mieści, bo tutaj jest też szerokie Jakim pojęcie. Tutaj cudem? na przykład jeszcze do tego przejdziemy, bo ja potem chcę Państwu opowiedzieć, co to na wiecu, bo zanim przyjechał do tego Rzeszowa, to pan Karol też mówił, że jest obrońcą wartości chrześcijańskich na przykład. Mieszczą I się, to też się mieści, rozumiem. mieści się, co to się nie Mieści mieści, się. I wszystko się zmieści. wycyganienie mieszkania od Wszystko starszej jest, osoby też się mieści. to wszystko jest wartości Dobra, chrześcijańskie. okej, To są, to rozumiem. I musimy wiedzieć, bo popieranie z mordercy tam ze wschodu też się mieści, tak? też, absolutnie. Okej, no to takie mamy wartości. O I takich wartościach mówimy. Tuska zaatakował, tak. Tuska zaatakował, że w ogóle nie wykorzystuje polskiej prezydencji w Radzie Unii, że zablokował szczyt Unia-Stany Zjednoczone w Warszawie. No to tak się dzieje, bo woli ścigać Zorro i obywatelskiego kandydata i nie może zająć się tym, co dla Polski najważniejsze. Tusk ściga Zorro. Oni z tym Zorro mają jakąś korbę tam. Nie wiem o co im chodzi do końca, bo to się dzieje w tej pisowskiej bańce. Przyjechali nawet na ten wiec poprzebierani za Zorro. Dziecinnieją chyba już, co? Zorro. No tak, no, szable im dać Zorro. Tusk Zorro ściga. Nie wiem, w ogóle ja nie wgłębiam się w to, bo bym chyba, nie wiem, musiał się A w poddać. ogóle chciałem przerywnik zrobić za Jackiem, bardzo ładny budynek. Tak, Pokryty, zdaje mi się, że to jest taka miedź, coś tak, takiego, może co tak być tak, śniedzieje bo ładnie. śniedzieje, tak. Bardzo to Jest, drogie ale jest i proszę Państwa, eleganckie. tak. A wczoraj za Jackiem to ja mogę powiedzieć nawet co było. Belweder był. Trzymamy się Już konwencji. nawet hasło takie jest, tak? Napisaliśmy Tak. o tym. Z Grand Hotelu do Belwederu. Proszę Państwa, razem oczywiście z całą świtą tych konserwatywnych wartości i idących za nim pań w krótkich spódniczkach i panów takich bez szyi, którzy będą towarzyszyć nowemu prezydentowi, osobie prezydenckiej Karolowej. Pięknie. No i co Państwo wiedzą, co to jest za Jackiem? Mam nadzieję, że tak. Proszę pisać w komentarzach. Tak, bo to jest taka zagadka. Dobra, już, bo Ty za dużo Dobra. podpowiadasz i potem Państwo nie mają No łatwo. frajdy. Dobra. Ale najważniejsze wystąpienie i po to się wszystko odbyło, bo przecież miał Vance przyjechać, nie przyjechał. No ale pan Trump wydelegował. Najpierw miał przyjechać Trump. No tak. Pamiętasz? Tak. Potem stwierdzili, Trump to wiadomo, on się nie będzie tu wtrącał w wybory, ale J.D. Vance przyjedzie, tak, na pewno, na 100%. Potem się okazało, że J.D. Vance'a nie ma i przysłali i teraz powiedz kogo. Szefowa Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, taka szefowa MSW miejscowego, Kristi Noem. No i ona po prostu najpierw było pięknie. No w ogóle spotkała się z ministrem Siemoniakiem i tutaj minister mówi, jak to my wartości razem też tam zrobił se zdjęcie, tweeta se puścił. Nie wiem, to chyba przed tym jeszcze robił to, zanim ona pojechała do tego Rzeszowa gadać te bzdury. Bo tak to ja bym się w ogóle z nią nie spotykał, sorry. Bo po takim tekście to ja bym powiedział, tam jest klamka, proszę cmoknąć i wracać tam samolot i do Waszyngtonu. Pani wraca. Polska nie tylko przetrwała, Polska podążała za przykładem, gdy inni europejscy liderzy wpuszczali migrację, która dąży do zniszczenia cywilizacji. Migracja dąży do zniszczenia cywilizacji. No to jest już umysłowe zaćmienie całkowite. Bo jak wiadomo, historia świata to jest historia migracji. Stany Zjednoczone są przykładem tego, że migracja oczywiście zniszczyła cywilizację Niemalże tam, nam która Stany była. Zjednoczone cywilizację zniszczyły, a na pewno zniszczyły cywilizację indyjską, która była w Tak, Stanach Zjednoczonych, oczywiście. zanim Stany Zjednoczone powstały. Tak? Przyjechała na tym kontynencie była cywilizacja, którą rzeczywiście migracja zniszczyła. Wiesz co, ona jednak ma rację. Ma jak się tak Nie głęboko. kwestionuj. Dobrze. Oni mają swoje doświadczenia. Tak, żyliśmy przez 4 lata w rządowym piekle korupcji. To mówi o Stanach jeszcze. O Stanach to mówiła. I krytykowała oczywiście rządy Joe Bidena. Powiedziała, że on rozpuścił lęk, którym chciał zarządzać. I mówiła tu o migrantach. On rozpuścił, tak? I on chciał tym lękiem zarządzać. I tu proszę bardzo. I przeszła płynnie do Polski. Widziałam u władzy socjalistów. Takich jak na przykład prezydent Warszawy,
który jest wytresowany na lidera, będzie rządził poprzez strach, będzie używał strachu, by promować antywolnościowy program. No, jeszcze nikt, ja rozumiem, że ktoś może kogoś popierać w sposób mniej lub bardziej subtelny, no ale atakowanie kogokolwiek, kontrkandydata w wyborach w kraju innym niż, ja nie wiem, no to się jeszcze nie zdarzyło. To się jeszcze naprawdę amerykańskiej dyplomacji i chyba w historii amerykańskiej dyplomacji w stosunku do Polski nie wydarzyło. No, Znaczy pani sobie uważasz, że osoba amerykańska po prostu popłynęła, tak? Tutaj popłynęła, ale musimy przybliżyć tę osobę amerykańską, bo to jest niezwykła osoba amerykańska. Ta pani jest wybierana, już 4. raz została wybrana do kongresu. To jest zadziwiająca sprawa, bo no ona jest z takiego stanu, który też jest troszkę taki średnio rozgarnięty, z Dakoty Południowej. Ona tam była gubernatorką. Nawet był moment, że ona była rozpatrywana na wiceprezydenta przez ten, no ale niestety upadła. Mówi, nie damy jej tego wiceprezydenta, bo za nią się ciągną takie różne numery, że znaczy największy numer, jak się za nią ciągnie, to na koniec, bo oczywiście ciągną się za nią numery, które Trumpowi się podobają i temu jego elektoratowi, bo ona na przykład w czasie pandemii COVID-19 była przeciwko maseczkom. No, absolutnie zero tam, jakie maseczki COVID tam, to taka szur taki zwykły. No a na granicę z Meksykiem, żeby tam pilnować, to Gwardię Narodową wysłała. To się też Trumpowi oczywiście podobało, no przecież fajna kobieta jest. No ale już szczytem wszystkiego i to wpłynęło poważnie na wizerunek. Jak wydała taką swoją autobiograficzną książkę tuż tam przed tymi wyborami, ta amerykańska osoba, która nam mówi, jak my mamy głosować, uważajcie. Ona jest miłośniczką polowań. I się przyznała w tej książce, że zastrzeliła swojego 14-miesięcznego wyżła Cricketa, bo był bezużyteczny. Psa zastrzeliła, własnego. Był bezużyteczny, bo ona poluje generalnie, a ten pies był jakiś taki niezrównoważony, nie nadawał się do wytresowania, twierdził, że atakował jej rodzinę i zwierzęta na jej farmie. Proszę Państwa, no jak ktoś ma psa i przez 14 miesięcy, tak, nie potrafi go, nie wiem, to znaczy, że to nie świadczy o psie, bardziej o właścicielu, że pies zachowuje się w sposób, w jaki się zachowuje. I ona mówiła, że nienawidziła go i go że zastrzeliła. Zastrzelić własnego psa, co ta kobieta ma we łbie? To jest potworna opowieść. Jak ktoś ma kłopot z psem, to żeby Państwo tu nie mieli żadnych wątpliwości, jest wiele różnych dróg. Oczywiście można iść do specjalisty, behawiorysty, on pomoże. Można poszukać innego domu dla tego psa, dlatego że bardzo często jest tak, że psy w ten sposób pokazują, że sobie nie ułożą życia z tymi właścicielami, a potrafią sobie ułożyć życie z kimś innym. Sam taki przypadek obserwowałem, kiedy czarny terrier rosyjski w jednej rodzinie się źle zachowywał, a trafił w inne ręce i nagle się okazało, że to jest miejsce, o którym on marzył i stał się psem aniołem. No po prostu różne są przypadki, tak? I nie zawsze pies z człowiekiem się musi dogadać, a oni razem mają tworzyć stado, więc warto to też brać pod uwagę. No ostateczne rozwiązanie, bardzo takie też drastyczne i przykre, to jest oddanie psa do schroniska, czy do jakiejś rodziny zastępczej. No, pamiętamy naszą polityczkę jedną, która oddała swój psa, czy psy, nie pamiętam już, bo stwierdziła, że nie ma czasu, bo polityka ją tak pochłania, że nie ma czasu na psy. To też obrzydliwe zachowanie. No ale tu na skali obrzydliwości zastrzelenie tego psa to już jest skrajna obrzydliwość i to po prostu przekreśla tę osobę amerykańską, przynajmniej w moich oczach. To już dalej nic nie chcę wiedzieć o niej. No ale Państwo może chcą wiedzieć, także kontynuuję. Tak, ale ta osoba amerykańska, no cóż, i ona nam mówi tak o wolności, ona przyjechała, osoba amerykańska i ona nam mówi, ale bardzo dobrze, może to paru osobom oczy otworzy też, tak? Jeszcze jest jedna ciekawostka z tą osobą amerykańską związana. To jest taka osoba, że w Dakocie Południowej ma zakaz wstępu we własnym stanie, gdzie była gubernatorem, miała zakaz wstępu na niektóre tereny rdzennych Amerykanów. Bo ona sobie pozwoliła, no ponad rok temu, bo to było w styczniu 2024, stwierdziła, że mieszkańcy, czyli miejscowi Indianie, rekrutowani są przez kartele narkotykowe i przemycają te narkotyki do Stanów. To oni. W związku z tym to strasznie oburzyło tą społeczność lokalną.
że czerpią korzyści. Ja przypominam jeszcze, że w kampanii wyborczej Trumpa padały hasła, że jakaś tam ludność lokalna je te szczeniaki Tak, z grilla, było. grillują sobie szczeniaki. Tak, Oni coś tak, mają tak. w głowach, wiesz, ci konserwatyści. Coś z nimi jest nie halo. Ja Tak. bym tutaj zasięgnął opinii specjalisty od psychiatrii, bo jak można w ogóle takie rzeczy opowiadać? Ona odpowiada generalnie razem z tym królem granic, czy jak on się tam nazywa, cesarz granic, tym amerykańskim, za uszczelnienie amerykańskich granic, i tutaj właśnie tym się chwaliła, że jak to tam ona pouszczelniała, że deportowaliśmy setki tysięcy ludzi, którzy łamali nasze prawa. Oczywiście pani opowiada bzdury, bo prasa amerykańska jest pełna doniesień na temat tego, jak ta operacja wygląda. Sądy są pełne zajęć spowodowanych pozwami ludzi, którzy zostali deportowani w sposób, albo była podjęta próba deportacji w sposób absolutnie bezprawny. No ale to już zostawmy, to są amerykańskie problemy, niech oni sobie z nimi radzą. Natomiast dobrze by było, żeby sobie radzili u siebie. Ja bym na miejscu ministra Siemoniaka z taką osobą amerykańską się po prostu demonstracyjnie i ostentacyjnie nie spotkał. Jeszcze szczególnie po tym, co powiedziała. Jedyne na usprawiedliwienie, co może być, to to, że powiedziała to po spotkaniu z panem ministrem Siemoniakiem, a nie przed, bo gdyby to nastąpiło przed, to naprawdę to przekracza Tak czy inaczej, granicę. Jacku, mamy do czynienia z brutalną ingerencją w przebieg kampanii wyborczej w Polsce, zewnętrzną ingerencją na korzyść jednego kandydata przeciwko drugiemu kandydatowi i moim zdaniem to jest też robota dla Radka Sikorskiego. Ja bym się spodziewał, że Radek Sikorski coś w tej sprawie powie i powinien powiedzieć. I to też jest, wiesz, taka coś, czego chyba żaden wyborca na świecie nie lubi, a Polacy są bardzo godnym narodem i takim, który To jest nie życzy przeciwskuteczne. sobie tego, żeby ktoś tutaj z zewnątrz paluchy swoje brudne pchał i nam mówił, jak mamy głosować. Wszystko jedno, czy ze wschodu, czy z zachodu, czy z północy, czy z południa, no my sami wiemy, na kogo mamy głosować i żadna baba strzelająca do psów nie będzie nam tutaj ustawiać wyborów. Tak jest, zgadzam się w pełni. Teraz, proszę Państwa, szybko przebiegnijmy z kandydatami, gdzie tam oni byli, bo oczywiście pan Karol, jak wiemy, był na kongresie partii prorosyjskiej w Rzeszowie. No takie naturalne środowisko, no dlaczego miało nie być? Tym bardziej, że tam uzyskał poparcie, powiedzieli mu, że wielki jest, że w ogóle fajnie i w ogóle. A powiedz mi, bo ja tego nie widziałem, czy objawiła się zacna małżonka pana kandydata, czy dalej gdzieś jest Nie widziałem zagubiona w zacnej akcji? małżonki, nie widziałem zacnej małżonki, chyba że była, a mi umknęła. Nie widziałem. Nie wiem, czy jakiegoś wywiadu może gdzieś udzieliła, ale nie jestem pewien, głowy nie dam. Natomiast nie widziałem, nie zaobserwowałem jakiejś specjalnej aktywności małżonki pana Karola. Może trawi te wszystkie informacje, może musi do siebie coś tam, może musi coś przyjąć, przemyśleć, nie wiem, tak myślę, że to tak może być. Przyswaja nowe wartości konserwatywne. Tak, właśnie, przyswaja wartości konserwatywne, tak bliskie panu Karolowi. Rafał Trzaskowski na Śląsku, w Chrzanowie i w Rybniku był, powtarzał tak te różne swoje hasła, no bo już to jest ten etap, że etap powtarzania troszkę haseł, ale też takiej próby no, tej podróży na Księżyc, o której obiecywał, że nas zabierze. No mówił, że Polska to jest jednak historia sukcesu, a nie żadnej klęski i to prawda, bo tak naprawdę wszyscy narzekają, jęczą i marudzą, a ja proponuję, żeby się cofnąć w czasie tak do 89, 90 i przypomnieć, jak Polska wyglądała, jak my sami To akurat wyglądaliśmy. oglądałem. I muszę ci powiedzieć, że zaimponował mi Rafał Trzaskowski tym, że się nie podlizywał wyborcom na Śląsku, wiesz, bo to Tak. jest coś obrzydliwego w tym, że ludzie, którzy na co dzień wiedzą i mówią o tym, że transformacja energetyczna jest nieunikniona, że od węgla trzeba odchodzić i tak dalej, jak jadą na Śląsk, to nagle im się zmienia perspektywa i nagle mówią, że jednak ten węgiel to nasze czarne złoto. To złoto, tak. Rafał Trzaskowski tam mówił wprost, to jest nieuniknione. Cały świat idzie w tym kierunku i w związku z tym naszym obowiązkiem jest zrobić to tak, żeby Ślązacy na tym nie ucierpieli, żeby tutaj ten przemysł śląski, który jest bardzo potrzebny, przeszedł taką transformację, żeby nadal był potrzebny i żeby ta transformacja energetyczna była dla
Śląska, ale i dla całej Polski wielką szansą i nadzieją, a nie czymś, co przynosi zgubne skutki. Wiesz, to jest fajne. To Tak, świadczy to o jest tym, że on ma uczciwość ten temat pewna. przemyślany, że jest uczciwy, Tak, że nie oszukuje wyborców. Dla mnie bardzo dobre wystąpienie. tak. Fajne było, tam taki wpis popełnił o tym, że tu, bo z Rybnika jest małżonka Rafała Trzaskowskiego i on się gdzieś tam w którymś wpisie odwołał do tego, że brat 30 Która lat dla temu. odmiany cały czas stoi przy nim. Tak, Tak? tak, Praktycznie na wszystkich wiecach jest, gdzieś się pojawia, mówi. Jest ciepłą, fajną osobą, która też ma dobrze w głowie poukładane. Warto to zaznaczyć. tak. I dokładnie, to będzie przeciwieństwo pani Dudowej, chciałem powiedzieć, no ale co zrobić? Taka była. Natomiast, o tym wpisie mówiłem, że to tu on coś napisał takiego, że to tu 30 lat temu brat Małgosi, czyli jego żony, zapytał, czy to na poważnie. Ja powiedziałem, że jak najbardziej. I czy wiesz, co robisz? I tu Trzaskowski mówi, wiem, doskonale wiem, co robię. I tak ładnie przeszedł od tego, że tutaj właśnie przyjechał na Śląsk i że dobrze wie, co robi, także i tym razem startując w tych wyborach i wie, co robi, i wie, co będzie robił, kiedy zostanie prezydentem. No to taki fajny był grepsik. Pan Nawrocki był w Markowej, tak? No i tu oczywiście to jest takie było przygotowanie bojem chyba do tego Rzeszowa jeszcze, czy to było po Rzeszowie, ja już nie pamiętam, czy to chyba ta Markowa była przed Rzeszowem, w każdym razie to było wczoraj, tak? To było znowu o tych migrantach, że ja nie wiem. Mamy prawo do tego, żeby migranci nie zaliwali naszych ulic, mamy prawo do tego, żeby żyć w normalnej Polsce, chcemy takiej Polski, w której nie ściąga się krzyży w polskiej stolicy. My do symbolu krzyża jesteśmy przywiązani. No i proszę, ja nie wiem, czy u was jakoś, nie wiem, oni mają ciągle ten problem. Gdzieś ja chodzę po tej Warszawie. Nie wiem, może my jesteśmy troszkę tacy oderwani od świata. Jakiś zalew migrantów ty obserwujesz, Andrzeju? Czy Tak, państwo i jakieś... nie zaobserwowałem też żadnych ściągniętych krzyży. Wiesz, to Ja, jest ja też. bezczelne, że ciągle powtarzają to kłamstwo. No, Rafał bzdura jakaś. nie kazał ściągać żadnych krzyży. To jest Nie. łgarstwo po prostu i powinni być pozywani w trybie wyborczym za te kalumnie. Co do emigrantów, znowu, no ile razy można powtarzać? Najwięcej wiz dla krajów islamskich w historii Polski wydał rząd PiS przez te 8 lat. Najwięcej. Ponad 300 000 niesprawdzonych imigrantów tutaj sobie przybyło i nie wiadomo, co się z nimi stało. To jest robota pisowców. W związku z tym, no jak oni w ogóle mają czelność ten temat poruszać? Dzisiaj granica jest szczelna, żadnych wiz na lewo i prawo nikt nie rozdaje i taka jest różnica między PiS-em a koalicją obecnie rządzącą. Mało tego, na polecenie premiera zostały wstrzymane wszystkie wnioski azylowe na wschodniej granicy. W związku z tym pod pretekstem uciekania przed jakimś niebezpieczeństwem też już nikt się tutaj nie dostaje. Mamy bezpieczne granice. Nie mieliśmy bezpiecznych granic zarządów PiS i to trzeba ludziom mówić. No i będziemy bronić wartości chrześcijańskich, to Markowy powiedział. Absolutnie. I nie będzie tak drogo jak nie zgadzają się z drożyzną Tuska. No. To osoba sutenerska tak powiedziała? Ta osoba Że będzie sutenerska bronić wartości chrześcijańskich. osoba sutenerska. Super. A swoją drogą, że Kościół to jeszcze toleruje, co? To jest, tak. też jest fajne, nie? To też świadczy o tym, gdzie się ci nasi hierarchowie, bo ja rozumiem, że tam Właśnie, Andrzej, to może jest okazja, ksiądz żeby proboszcz powiedzieć. to ma niewiele Żeśmy do o tym między powiedzenia, innymi ale rozmawialiśmy o tym. hierarcha jakiś, kurczę, to mógłby zabrać głos i powiedzieć, że się odcina na przykład od sutenerstwa, bo to nie jest nic fajnego. No mógłby, ale z drugiej strony tak, no to który hierarcha? No na przykład, ale wyobraź sobie, taki ksiądz z Dąbrowy Górniczej wyjdzie i powie, że on jest przeciwko sutenerom. To tak, Ale to taki bardziej jest... byłby chyba stand-up niż kazanie, jak sądzę. Tak, z naciskiem na stand. Tak, to by mniej więcej musiało wyglądać. Finisz kampanii. Proszę Państwa, jest finisz kampanii i coś tam wiemy, co to się będzie na finiszu działo, gdzie będzie wielki finał kampanii, zdaje się, Rafała Trzaskowskiego. Zanosi się na to, że będzie w Gdańsku. Bo Rafał Trzaskowski teraz będzie robił taki Żyd ze Śląska, przejedzie przez Polskę Zachodnią, między innymi też przez Wielkopolskę, gdzie będzie mobilizował jeszcze w tych dniach
tutaj tam, gdzie tak naprawdę z sondaży wynikało to także i z badań, no, ta frekwencja była najsłabsza, gdzie najwięcej osób zostało jednak w domach i tu będzie próba podniesienia wszystkich z łóżek i jakiejś tam mobilizacji i to wszystko zakończy się w piątek wiecem na Długim Targu w Gdańsku. Natomiast chcę Państwa poinformować, że ci, którzy chcieliby jednak, a są w Gdańsku, z Karolem Nawrockim poobcować, to nie wiem, czy on tam będzie, natomiast mogą się spotkać, taka jest informacja lokalna, z Danielem Nawrockim, synem Karola. Na przykład można się spotkać na wiecu w czwartek o 19:00 w Sopocie przed kościołem Świętego Jerzego przy Kościuszki. Tam będzie Daniel Nawrocki czekał. Przez chwilę mi było tak trochę, wiesz, przykro, no bo młody człowiek pewnie nie do końca rozumie jeszcze, co robi i co go w życiu spotka w związku z tym, bo taka sława nikomu naprawdę no nie, jeszcze on nie zdaje sprawy nie do końca. posłuży. Tak. Będzie się ciągnęło to. No ale na własne życzenie, tak? On już jest dorosły, tak? 18 lat skończył, wie co robi. No. Współczuje tylko, że ma tak nieodpowiedzialnych rodziców, że go jeszcze wplątali, czy pozwolili mu się wplątać w kampanię wyborczą i w ten świat polityki. To dla tego człowieka na pewno nie będzie dobre doświadczenie, no już tak mówiąc prosto. I zwróćmy uwagę, że Rafał Trzaskowski, poza tym, że małżonkę eksponuje, no bo to będzie, miejmy nadzieję, pierwsza dama, to jednak pozostali członkowie rodziny nie są wykorzystywani w tej kampanii i słusznie. Dzieci tu nie ma. Dzieci się tylko gdzieś tam w klipie pojawiły i koniec. Dzieci w ogóle nie ma. Który w polityce był 2 kadencje w Sejmie, powiem Państwu, że im dalej się trzyma rodziny od polityki, tym lepiej. Naprawdę, dla wszystkich, a szczególnie dla tej rodziny. To też świadczy o tym, że oni nie mają skrupułów, że się nie zawahają przed niczym. No, dzisiaj jest debata w telewizji Republika. 19:30. Mnie najbardziej bawi jedna rzecz, Andrzeju, w tej debacie. To znaczy wiadomo, że na 99,9, a właściwie na 100% Rafał Trzaskowski nie przyjedzie, bo w tym czasie będzie 200 km dalej w Kaliszu. W związku z tym do żadnych końskich się Rafał Trzaskowski nie wybiera na debatę, która jest żadną debatą, tylko wiecem wyborczym pana Nawrockiego i to tak jakby ktoś przyjechał na wiec, kontrkandydat przyjechał na wiec i tam próbował cokolwiek powiedzieć, zostałby zakrzyczany, zabuczany, zawrzeszczany. To jest w ogóle bez sensu udział w tej imprezie. Natomiast podziwiam, muszę ci powiedzieć, jednak taki zmysł biznesowy. Ty wyobraź sobie, że oni tę debatę organizują ze spłat widzów. Oni na to zbierają pieniądze. Jeszcze zbierali pieniądze wczoraj na debatę, organizację debaty w tych końskich. No i ci ludzie po prostu na coś, co jest absolutnym, czego nie będzie, no bo nie będzie żadnej debaty. To wszyscy już powinni wiedzieć. Płacą pieniądze na coś, czego nie będzie. No to jest po prostu wyłudzanie kasy, no moim zdaniem. To jest tak nieuczciwe. No gdyby oni płacili... Absolutnie wyłudzanie, Jacku. No. Dlatego, że sięgnijmy przed chwilą sprawdziłem jeszcze, bo może ja czegoś nie wiem, do definicji słowa debata. Tak. Debata to zorganizowana wymiana poglądów, w której uczestnicy przedstawiają argumenty za i przeciw określonej tezie, dążąc do przekonania odbiorców lub obrony swojego stanowiska. Charakteryzuje się uporządkowaną formą, zasadami, na przykład czas wystąpień, kolejność mówców i opiera się na logice, faktach oraz umiejętnościach retorycznych. No wybacz mi, jak? Jak jest jedna osoba, to jak? Czy to będzie tak, że będzie Nawrocki z Batyrem debatował? Trafiłeś, tak myślę, że to będzie. Będą ze sobą gadać. Jak wyniki siku? Zaniosłeś siku, a ty byłeś już, krew oddałeś i oni tak mogą ze sobą, tak, może tak być. Lustro się postawi na środku i kamera będzie tego. To chyba tak to będzie wyglądało. Czyli tak, wyłudzamy od własnych widzów pieniądze na coś, czego nie będzie, albo na coś, co obiecaliśmy, że będzie, ale tego nie zrobimy. No, cała telewizja Republika i jej widownia. No coś nieprawdopodobnego. Proszę Państwa, i tym, czego nie będzie, to chcieliśmy dzisiejszy odcinek zakończyć. Nie wiem, czy jeszcze nie zakończyć. Andrzej, coś gdzie a fraszka? A fraszka jeszcze. A i zapowiedź może radio jeszcze. Tak, po pierwsze
przeprowadziliśmy z Jackiem rozmowę z panem generałem Piotrem Pytlem. Ta rozmowa będzie do odsłuchania w Radiu Rebeliant i do obejrzenia. Prawdopodobnie dzisiaj premiera o 20. Jeżeli by o 20 nie było, to na pewno przed wyborami się ukaże. Ważna rozmowa. Pan generał mówi również rzeczy doniosłe i istotne dla przebiegu tej kampanii, więc proszę, żeby Państwo zajrzeli i pooglądali, co tam się wydarzyło. Natomiast fraszka już jest przygotowana dla Państwa. Generał Ryszard Grosset i tytuł jest Sracz w Karpaczu. Karol Nawrocki, gdy mieszkał w Gdańsku, żyć się nauczył iście po pańsku. W czasie kampanii mieszka w Warszawie i wiedzie mu się nader ciekawie. Jego nałogi ludzi kłopoczą, więc do badania dał próbkę moczu. Lecz zamiast mocz oddać w pobliskim Sraczu, laboratorium szukał w Karpaczu. Chyba zasłużył na mały przytyk. Ważny skład moczu czy analityk? No i z tą fraszką Państwa dopiero możemy zostawić, bo ona pięknie Tak jest. podsumowuje to zdjęcie, jest. od którego Jacek zaczął, czyli tego uśmiechniętego Karola z jakimś świstkiem papieru, no bo przecież my wszystko wiemy. Szanowni Państwo, dzisiaj nad Kaczym Gniazdem lecieli dla Państwa Jacek Podgórski, Andrzej Rozenek. W tle się pojawiła Sisi. My jeszcze nie jesteśmy ani Wielki Bu, ani Wielki Jacek, ani Wielki Andrzej, ale Państwo są wielcy, bo nam pomagacie. Więc wszystkim naszym wielkim widzom dziękujemy pięknie za to, że jesteście i prosimy o obecność jutro